Idziemy do firmy Reason. Będziemy dzisiaj jeździć na motorach spalinowych i elektrycznych. Jest tutaj zajawka na przerabianie jednośladów ze spalinowych na elektryczne. No i w moim odczuciu te elektryki mają większe osiągi niż silniki spalinowe i dzisiaj to przetestujemy w praktyce też na torze motocrossowym. Mega ciekawa rzecz, elektryczna żużlówka, która, no już tu widziałem ją rok temu, też w takim samym stanie, ale widać, że było testowane, bo opona jest całkowicie zjedzona. Wygląda, jakby opona była za słaba do tych silników. Masakrycznie jest zjechana tu momentami. Siema Piotrek, dzięki za zaproszenie. To jest właśnie Piotrek, który jest tutaj głową wszystkiego i pokaże nam swoje zabawki. To jest nasze dojo, pracownia prototypów, miejsce, w którym powstają wszystkie koncepcje. Naszym pomysłem, założeniem jest to, żeby zbudować super jeżdżący motocykl elektryczny, motocykl crossowy. Głównie w tej chwili naszymi odbiorcami są klienci, którzy zamawiają u nas budowę motocykla elektrycznego od podstaw. Jest dużo sceptyków, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne. Na razie to jest... Dopóki nie spróbują tak naprawdę. Ja spróbowałem z Sarona, miałem okazję jeździć na Ślęży i no mega fan, jedziesz sobie, ludzi w ogóle to nie denerwuje. Uśmiechają się, jak cię mijają, a w każdym momencie możesz odkręcić manetę i zorać i się cieszyć. Dopóki nie orasz rowerowych tras. No nie, po trasach rowerowych na pewno nie. Ja powiedziałem, że to jest nasz ulubiony motocykl. Ulubiony, Najfajniej da się go modzić, da się dorzucić dużo więcej mocy niż jest w serii, większe koła. Także wtedy to zaczyna iść naprawdę konkretnie. Tak? Ale jeszcze jedną rzecz powiem, to jest też super opcja na randkę. Ja zabrałem moją Kasię, żonę, byliśmy na 2 Saronach, ona miała model słabszy i no super się bawiła, potrafiła na tym jechać i się cieszyć. Wszystkie te motocykle wyglądają jak mega zabawki, ale teraz już czas, żeby się przenieść na tor. Bierzemy tamtego czarnego na ramię KTM i jedziemy go przetestować do Borowa. Chłop se radzi, chyba coś pojeździł w tym sezonie. Co się dzieje? Warun jest dobry, jest mokro, dlatego nie będziemy jeździć jednej części toru, bo tam jest za mokro i za ślisko. Dawid właśnie wsiadł, dawno go nie widziałem na motorze. Próbujemy elektryka. Paliwo jest? Nie przejmuj się, możesz połamać wszystko, co chcesz. Proszę bardzo. Możesz jechać. Pusto, można jechać. Okej. Jak niesamowite to jest. Pierwsze wrażenia to ząg, że jak wylatuję na hopie, to mnie silnik nie hamuje naprzód. Ale przyspieszenie pięknie. Jak pierwsze wrażenie? Mega. Czuję od razu, że jadę szybciej, że w zakrętach mi się lepiej jedzie. Więcej zabawy jest na tym, nie trzeba zmieniać biegów, nie ma sprzęgła, niczego. Dla mnie rowerzysty to jest mega, no bo przyzwyczajony jestem bardziej do tego. Dało mu za bardzo. Ej, to jest niemożliwe, no.
Na mojej 350 ja się tu boję iść po tych dziurach tak, jak idę na tym elektryku. Tu jest full gaz i wiem, że te dziury to wszystko da radę. Nie wiem, o co chodzi. Dużo lepiej mi się na tym jeździ. Chociaż wolę, jestem fanem benzyny, smrodu i klanku głośnego. Jesteś stary. Jestem młody, wolę elektryka. A czekaj, czy umiem enduro? O! Nawet. Ale piękne. Jakie to jest uczucie piękne. No tak się to skończy, jak moi sąsiedzi zaczną, już im się zacznie nie podobać, no to podejrzewam, że tak się to u mnie skończy, że będę musiał na elektryku latać. Tak jak mówiłeś, tak płynie. Płynie, nie? No, kurde, tego Ale dźwięku nie ma. to zawieszenie. Ale to, że ten silnik nie hamuje, też tak w sumie przyjemnie. Mi jest trudniej przez to, bo przed zakrętem zawsze sobie puszczam gaz Tak, i... a tu trzeba używać hamulca. No. Mówiliście, jak tą moc porównujecie do czego? 125, a 250. Aha, bo w normalnym motocyklu to jest do wyłączania silnika, a tutaj w elektryku to służy do włączania, nagrywania na kartę tego, co się dzieje podczas jazdy. Włączasz, jeździsz, potem masz wszystko na karcie SD, jak pracował silnik, na jakich parametrach. Wtedy wiemy, jak to ulepszyć. Dobre wieści, bo elektryfikacja motoryzacji jest nieunikniona i okazuje się, że będzie tylko lepiej, bo super się jeździ, a to dopiero początek. A jakie są minusy? Minusy? Cena. To znaczy, żeby zrobić faktycznie maszynę aktualnie, przy aktualnych cenach podzespołów, to są zdecydowanie większe koszty niż nowa 250 i to wiele osób blokuje. Cienie jazdy elektrykiem. Dziękujemy. Dobra. Piąteczka. Elo. To Patryk pokaże nam teraz budowę silnika elektrycznego. Powiedz nam, jak to wygląda. Chciałbym wam powiedzieć, gdzie dzieje się tak naprawdę magia, bo silnik elektryczny to tak naprawdę bardzo prosta maszyna elektryczna. Zbudowana jest z podstawowych materiałów takich jak żelazo, miedź czy choćby aluminium. Oczywiście odpowiednio ułożonych i skonfigurowanych tworzą tak naprawdę silnik, który generuje moment. Tutaj akurat pracujemy nad takim silnikiem, który jest dużą innowacją, ponieważ stojan jest wewnątrz, a wirnik sobie wiruje w koło na zewnątrz. Tak wyglądają takie blachy i dokładnie tak samo wyglądają blachy w każdym silniku, czyli to są cieniutkie blaszki pakietowane w taki duży rdzeń, no i one tam za pomocą prądu generują pole magnetyczne i wraz z magnesami powodują obrót tego wirnika. Chciał Ci pokazać, jak w ogóle silne są te magnesy, bardzo malutkie sztabki, a ogromną siłę trzeba przyłożyć. Tak, i to jest na przykład 1/10 magnesów, które są w takim silniku. To sobie możesz wyobrazić, jak dużą siłę generują. Ułożone tutaj akurat ten silnik innowacyjny, to pierwszy raz w sumie pokazujemy do szerszej publiki. To jest wirnik i w nim są fałki pokładane na magnesy. Także to zapewnia jeszcze większą gęstość energii niż w zwykłym silniku, takim jak na przykład tutaj konwencjonalnym w Saronie. To jest silnik z Sarona. Taki silnik jest zdolny generować około 20 kW, natomiast możecie sobie łatwo przeskalować, ile będzie generował nasz silnik. Takie woreczki. Tak. Te poduchy mają No nie da się tego? dużo więcej energii w swoim magazynie niż Lewą poszło.